Witam w nagraniu A10. Jeżeli szukacie szemranych channelingów, rozmów z awatarami Bernatowicza, ezoterycznych albo paranormalnych analiz moich snów lub też analizy mojej podświadomości, to lepiej wyłączcie ten odcinek. Szkoda waszego czasu. Ja jestem twardym zwolennikiem twierdzenia o obecności kosmitów na Ziemi i w okolicy, a nie jakichś tam paranormalnych czy ezoterycznych bzdur. Walczę z nimi w nagraniach. Zmagam się z tymi bzdurami. Chcę wam krótko opisać teraz moje 3 sny. Żadne tam traumatyczne porwania senne. Nic z tych rzeczy. Nie ma się czego obawiać. Ja zresztą nie lubię tych porwań. To jest taka część na przykład w ufologii. Choć to nie jest ufologiczne nagranie, bo to o moich snach. Ale unikam. Czyli nie za bardzo daję im wiarę i nie lubię ich. Bo one są często zbyt straszne. Ale ja nie lubię takich negatywnych scen. Więc nie pasjonuję się nimi. No i teraz o tych snach. Nie są to również sny o jakichś fejkowych poprzednich wcieleniach według tej marnej ideologii Bernatowicza. Te 3 sny to były po prostu fajne wydarzenia. 2 ufologiczne i 1 sen był ufologiczno-kryptydowy, nazwijmy to, tak? Kryptydy, wiadomo co to jest, a jak ktoś nie wie, no to powiem, że to jakieś takie stwory, po prostu stwory, które nie wiadomo, czy one żyją, czy nie, na Ziemi, czy nie żyją, prawda? A ja to przedstawiłem, od razu dodam przy okazji, że w nagraniu przedstawiłem moją hipotezę całkiem sprzeczną z pomysłami Cielebiasia czy też innych zajmujących się kryptydami. Ja przedstawiłem hipotezę, że kryptydy to są zwierzaki kosmitów. Tak jak nasze psy i tak dalej. No ale to taka wstawka przy kryptydach musiała być. Teraz mi przyszła do głowy. No i teraz jak wyglądały te sny? Przypominają one czasem techniczny raport z obserwacji zaawansowanej technologii. Tak to tutaj przedstawię. Te sny to są 3 sny, tak? Zaczynając od super ciekawych krążowników galaktycznych, nazwijmy to, jak one wyglądały, to się zaraz Państwo dowiecie, poprzez kamuflaż obcej formy życia na polskiej wsi, to jest 2. sen, po armadę super wypolerowanych pojazdów, to będzie 3. sen. Bez koloryzowania, bez zbędnej fantazji, nic nie dodawałem. W tych snach mogło być więcej, ale tyle przedstawię, co zapamiętałem. Prosto z mojej inżynierskiej głowy. Bo jestem magistrem inżynierem. Katolikiem zresztą, tak jak to piszę na miniaturach nagrań i na grafikach. No i posłuchajcie sami. Pierwszy sen to miałem już z rok temu. Akcja toczy się w mieście w okolicy mojego zamieszkania. Jest ciepły początek nocy, czyli raczej po zmroku, przed północą, czyli taki można powiedzieć wieczór. Spaceruję sobie, spoglądam przed siebie, w górę i widzę na niebie, bardzo wysoko, ogromny pojazd, osada, prawie że miasto. Czyli widzę tam budynki różnej wysokości, bardzo wysoko w powietrzu, no to rzędu kilometrów, tak? No może ponad kilometr, to tak powiedzmy. To wszystko, te wszystkie budynki stoją jakby na latającej wyspie. No jak to we śnie, nie wiadomo jak to widzę, bo patrzę od dołu, prawda? A widzę budynki na tej wyspie, no ale tak to już jest ze snami. Jakby ta wyspa
podstawa była półprzezroczysta. No tak to mogło wyglądać, prawda, że szczegóły tej wyspy nie były tak zaznaczone, bardziej się zwracałem uwagę na te budynki. Krótko mówiąc, odwiedzili nas kosmici. Po chwili widzę kolejny taki pojazd. Patrzę na niebo, jestem po prostu w szoku. Z czasem na niebie jest coraz więcej takich wysp miast, czyli po prostu zalew, inwazja można powiedzieć. Ludzie na ulicy, którzy też się przechadzają, bo to był jakiś taki upalny dzień, również spoglądają w górę. No i podziwiają. Te latające wyspy są gigantyczne, prawda? No takie gigantyczne, no kilkaset metrów co najmniej. I teraz tak, no to ja się przechadzam, krzyczę do ludzi, a nie mówiłem? Są kosmici, to nie jest bajka. To nie bajka. Wszyscy patrzą w niebo. No ja po prostu emocjonalnie nie mogę wytrzymać, więc krzyczę do ludzi. Moja rodzina siedzi w pobliżu na ławce, no bo jakoś tak byliśmy tam razem, przy szkole. Podbiegam do nich i krzyczę. Mówiłem wam, a nie wierzyliście mi. I kto ma rację? A oni patrzą zadziwieni w niebo i potwierdzają, tak, miałeś rację. No więc satysfakcja mnie ogarnęła. Widok ten był piękny, to były jakby latające małe miasteczka. Powoli się przemieszczałem po niebie, tak majestatycznie. Jakby kosmici przylecieli do nas w odwiedziny, w dużej ilości, czyli jakaś ogromna cywilizacja. No tak. Istny najazd gości. Tyle zdołałem zapamiętać. Jest na to metoda, taką mam metodę, że jak się nie uchwyci tego, przynajmniej taką ja mam strukturę mózgu, że jak nie uchwycę tego snu od początku, to zaraz go zapominam. Bo ja mam nie najlepszą, można powiedzieć, pamięć i może inni lepiej pamiętają sny. Ja od razu zapominam, natomiast jeżeli od razu się zbudzę, to trzeba od razu po przebudzeniu się odświeżyć sobie całą historię. I to w ten sposób, że nawet jak się pamięta tylko końcówkę snu, to trzeba ją sobie przypomnieć i odtwarzać, czyli po prostu przypomnieć i co było wcześniej i wyciągnąć tą scenę, tak jak chusteczki z pudełka, takie chusteczki do nosa się wyciąga i ona się kolejna wyciąga, prawda, czyli przypominamy sobie tą scenę i po chwili mi się przypomina kolejna scena. A, to było tak i tak cofając się mogę sobie przypomnieć sen, a jak go już sobie przypomnę po przebudzeniu, jeszcze tak sobie powtórzę, utrwalę, to potem już go pamiętam. No jeszcze w ciągu dnia można sobie utrwalić i to już jakby przechodzi do innej części mózgu, innej pamięci, czy tam się zapisuje w kilku miejscach. Taka moja hipoteza jest, że po prostu te sprawy się zapisują w kilku miejscach. I na tej podstawie też można powiedzieć, że można określić, kiedy coś było wcześniej. I tak się też zamazują się te wspomnienia. Tak. No to taka moja hipoteza. Może kiedyś ją szerzej przedstawię, ale tak mnie olśniło kiedyś przy analizie sztucznej inteligencji na rodzinnym spotkaniu. A teraz będzie mała polemika z Robertem Bernatowiczem, no bo nie mogę się powstrzymać. Pewnie, gdybym był Robertem Bernatowiczem, to bym stwierdził, że w poprzednim wcieleniu mieszkałem na takiej kosmicznej wyspie. A moje sny to jest pewny dowód na moją reinkarnację. Czyli z planety na planetę, no bo tak to Robert prezentuje. Ale oczywiście według mnie reinkarnacja to fikcja, no bo jestem katolikiem i w religii, w chrześcijaństwie nie ma żadnego, ani jednego przesłanki, to można powiedzieć, że już przecież miliardy ludzi było chrześcijan i nie ma żadnych świadectw o reinkarnacji, prawda? Więc to są po prostu baśnie.
Ale oczywiście, tak, według mnie reinkarnacja to fikcja. Jak pamiętam, Bernatowicz w swoich powtarzających się snach widzi przebłyski z jego rzekomych przeszłych wcieleń. Czyli on tak interpretuje te sny, że jak mu się coś powtarza. No tak to zrozumiałem z jego, może się mylę, niech mnie poprawi, ale tak to słyszę ciągle w nagraniach, więc chyba się nie pomyliłem w tej interpretacji. I ja natomiast nie mam w snach żadnych takich elementów, żeby się coś powtarzało. Czyli to dowodzi, że ja się raz urodziłem i raz umrę. Cokolwiek by Robert na ten temat nie wymyślał. Tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. A więc, Robercie Bernatowiczu, mój przypadek obala twoje przekonanie o reinkarnacji. Oczywiście nie jest to dowód naukowy, ale z mojego punktu widzenia wystarczający, aby wsadzić reinkarnację między bajki. Między Reksia i Bolka i Lolka. Po tym małym przerywniku wracamy do głównego tematu. Kolejny mój sen jest ufologiczno-kryptydowy. Akcja toczy się na mojej rodzinnej wsi. W domu jest dużo rodziny, dom jest trochę zmieniony, jak to we śnie, więc wszyscy się w nim mieszczą. Cała rodzina chyba się tam zjechała i wszyscy coś robili. Byliśmy trochę po przyjeździe czy przed wyjazdem, no działo się tam dużo w domu. Przed domem z boku, za dawną studnią, pali się ognisko. W ognisku pieką się ni to ziemniaki, ni to jakieś jabłka. To jest nieustalone. Ja sobie stoję na schodach przy drzwiach i patrzę na ognisko, a w zasadzie na jego dym, bo ono dogasa, jak to przy pieczeniu. I widzę, jak jakiś niby kot zbliża się do ogniska. Następnie ten kot chwyta w łapę ogromny, ciężki drąg. Czyli to nie kijek był, to był drąg. Właśnie cała tutaj ciekawa sytuacja na tym polega. Ciężki drąg, no prawie, że część gałęzi jakiejś konara, prawda? Ale on był krótki taki, jakby już nie zielony, czyli już dawno się stał drągiem. Czyli chwyta w kocią łapę ten drąg, co dla kota jest oczywiście niemożliwe. No z racji wielkości, ale w ogóle kot nie ma palców. Nie może nic chwycić. Dlatego kot nie stworzył cywilizacji, nawet gdyby mógł. Gdyby chciał, prawda? Takie istoty nie tworzą, bo nic nie zrobią. I to z kilku powodów, jak mówiłem, jest właśnie to niemożliwe, żeby kot coś takiego zrobił. No, z tych dwóch powodów. I jak on chwyta ten ciężki drąg, to łapa mu się ogromnie pogrubiła i wydłużyła do tej całej operacji. Czyli zrobiła się gruba jak ten drąg. A to był kot. A więc dzieją się wydarzenia niemożliwe. Jak to we śnie. I tą maczugą kot wyciąga z ogniska to coś, co się piecze. Następnie bierze to na ten drąg, jak jakiś magik. I to niesie. Jak piłeczkę na paletce ping-pongowej. Zbliża się z tym do mnie. Niesie to na kiju, no jak na patelni. Istny cyrk. Ja, zdziwiony, może troszeczkę, a nawet bardzo, cofam się do domu i obserwuję tego niby kota na dystans większy. Oraz obserwuję schody, gdzie on się zbliża. Kryptyda, ten kot, kładzie to jedzenie z ogniska na schodach i się cofa. Więc ja wpadam do głębi domu i krzyczę: chodźcie szybko, tu jest jakiś kosmita. No bo tak mi to wyglądało, że to musi być jakieś kosmiczne stworzenie, no bo dzieją się rzeczy niemożliwe. Ale nikt nie reaguje. Wszyscy są zajęci swoimi sprawami. Więc wracam do schodów, patrzę, a tam już nie ma ani jedzenia z ogniska leżącego na schodach, ani nie widać tego kota kosmity. Czyli znikły dowody
i z tym zostałem. No to ten sen miałem około pół roku temu. To był drugi sen. A teraz lecimy dalej. Trzeci sen, tak, miałem ostatniej nocy. Ponownie akcja toczy się w rejonie miejsca mojego zamieszkania. Dzień jest wyjątkowo pochmurny. Wychodzę ze sklepu. Patrzę na te chmury ciemne i widzę 3 księżyce. I mówię do siebie, a więc tak to wygląda. Gdyż słyszałem o doniesieniach z przeszłości, że widziano 2 księżyce. No takie są tam bodajże z czasów rzymskich takie doniesienia. Po chwili widzę nie 3, ale 5 księżyców. I potem jeszcze więcej, coraz więcej tych księżyców. One się tak są w pobliżu swoim, na tle chmur. I te księżyce są na tle ciemnych chmur, więc to jest mocno dziwne, prawda? No to jest niemożliwe. I one są takie troszeczkę przezroczyste były jakby. Następnie księżyce opadają na jakąś połowę swojego początkowego położenia, czyli były wyżej, opadają o połowę i przeobrażają się w błyszczące kule. Jest ich dużo więcej niż było księżyców, tych kul błyszczących. I te kule zaczynają mknąć przez niebo, mniej więcej w moją stronę, ale nie całkiem. Mkną prostopadle do mojej drogi, którą szedłem ze sklepu i do sklepu. Prostopadle do tej drogi, czyli zbliżają się po najkrótszej drodze w jej kierunku, a więc zbliżają się również do mnie, bo ja idę po tej drodze. Nad tą drogą, jak się znalazły nad tą drogą, zakręcają ostro i mkną nad drogą prosto w moją stronę. Jest ich bardzo dużo, tych błyszczących kul, jakby one się jawiły mi jako kule. No i są po prostu piękne. Wyglądają jak krople ciekłego metalu, trochę jak te ufologiczne tiktaki, trochę jak jaja takie, jak tam Zamora widział, czy tam były podobne w Tatrach, to przedstawiałem w nagraniach, czyli takie trochę kropelko, no bardziej może właśnie przypominające jajo. Ale są błyszczące, idealnie błyszczące, coś jak w Emilcinie pewnie, tak to Wolski widział. I to często jest, nawet jest też taki film, nie wiem czy zdjęcie takie z Hiszpanii, nie wiem czy fotomontaż z takiego właśnie małego pojazdu bardzo błyszczącego. No to mniej więcej tak, w tym pojeździe w Hiszpanii, który tam w trawach takie jest zdjęcie, tam się wszystko odbija właśnie idealnie w tym. Być może, że to sztuczna inteligencja zrobiła to zdjęcie, tego nie wiem, ale takie widziałem zdjęcie i to tak przypomina. No ale oczywiście to leci, więc te pojazdy lecą. Wyglądają jak krople ciekłego metalu, jak rtęć czy wypolerowany metal. W wypolerowanym metalu, w tej powłoce, wszystko się bardzo wyraźnie odbija, jak w lustrze, czyli patrząc na ten pojazd widziałem no po prostu okolice, jak w lustrze. A więc i widok od spodu jest niesamowity. Stoję i patrzę do góry, wielce zadziwiony. Wołam do ludzi na chodników, że lecą kosmici. Ludzie też patrzą, czyli znowuż w trzeci sen i wołam. No, ktoś powie, że mam problem z tym, że nikt mi nie wierzy. No, faktycznie sam zauważyłem to, że jest trzeci sen i wszędzie wołam ludzi, żeby patrzyli, bo oni nie widzą jakby tego. No i w końcu zauważają, ale to nie inni mnie wołają, tylko ja muszę wołać ludzi. No, znamienne. Więc wołam do ludzi na chodniku, że lecą kosmici. No i ludzie też patrzą. Ta armada pojazdów jest jak stado zwierząt. Są różnej wielkości. Szczególnie jeden się wyróżnia rozmiarem, czyli jakby, no nie wiem, przywódca, szefu. Leci w środku, jest kątowo kilkukrotnie większy od Księżyca, a reszta pojazdów jest mniejsza i też są w różnej wielkości.
I ta armada tych błyszczących, wyświetlających spodem całe otoczenie tych, jak w lustrze tych pojazdów, przelatuje kilkaset metrów nad moją głową. Jak już przeleciały, to spektakl trwa dalej, bo za tym stadem podążają pojedynczy maruderzy, jak kolarze za peletonem, albo jak dzieci zawołane przez rodziców tam z placu zabaw, jak to się idzie z dzieckiem i ono wdepnie do placu zabaw, coś tam robi, ale rodzice idą do sklepu, załóżmy z dzieckiem, no i wołają tam Heniu chodź, czy tam Zosiu, idziemy, no i ono wtedy leci, prawda? No tak to mi wyglądało w tym śnie, że one tak leciały za tą grupą, starały się dogonić. Po zakończeniu tej obserwacji wracam do domu, no szczęśliwy, można powiedzieć, że widziałem takie zjawisko i myślę sobie, a więc zaczęło się, czyli tutaj jakiś drzemie te oczekiwanie na to ujawnienie, które by tu Trump zrobił, ale jakoś nic nie dojrzewa, no ujawnia tam te transze kolejne, patrzyłem na te transze, są ciekawe nagrania, jeszcze ich tam dogłębnie nie analizowałem, ale niewątpliwie nagrania pojazdów kosmitów, bo tylko pojazd kosmitów może się tak zachowywać na tych nagraniach, co widziałem. No ale czekamy na to stwierdzenie oficjalne, bo to dopiero będzie znaczące. No więc tutaj, a więc zaczęło się, to jest tak jakby ten podświadome, no sam się tu przeanalizuje, to w oczekiwanie tego ujawnienia, które jakoś nie może nastąpić. No i widzę jeszcze jakieś inne różne błyski na niebie, rozważam ich związek z minionym wydarzeniem, czy to może jakieś meteoryty spadają, czy w ogóle, nie wiem, coś się w ogóle w kosmosie dzieje. No i taki był koniec tej głównej części snu, coś tam jeszcze było, ale mniej znaczące i już tego też nie zapamiętałem. Więc właśnie ten ostatni sen zainspirował mnie do tego nagrania, bo do 3 razy sztuka, były 3 sny, więc jest nagranie. Nie chciałem, żeby mi to umknęło, chciałem to, żeby było uwiecznione. Może nikt nie będzie chciał tego wysłuchać, a może jednak, a na pewno osoby z mojego kręgu mogą też być tym zainteresowane, więc przy okazji mogą skorzystać. Były 3 sny, więc jest nagranie. Można je sobie odpalić, na przykład przed snem, zainspirować się, może ktoś będzie miał kontynuację. No i życzę wszystkim miłych snów tym razem. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.